Pułkownik Rummel był wychowankiem Korpusu Paziów w Petersburgu, był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, no i był moim doradcą, a ja byłem wpatrzony w niego, bo był fantastycznym człowiekiem. Fantastycznym człowiekiem, opowiadającym nieprawdopodobne zupełnie historie. Jedną z nich muszę opowiedzieć, dlatego że w takiej atmosferze powstawał ten film. Pułkownik w pewnym momencie mówi do nas tak. Pułkownik brał udział w rosyjskiej armii jako oficer kawalerii w wielkich bojach, które się odbywały rosyjskiej kawalerii z pruską kawalerią w Prusach Wschodnich w I wojnie światowej. I opowiada, że mówi, proszę pana, mówi, wie pan, że nie odbiłem, była, mówi, szarża, mówi, i nie odbiłem sobie ręki od szabli. A mówi, wie pan, jak się stało? Jak przechodziłem koło dowództwa, to zobaczyłem rower. I tak popatrzyłem na ten rower, wie pan, i wyjęłem nóż i wycięłem kawałek gumy z tego roweru. I mówi, nałożyłem sobie na szablę. A rosyjska szabla nie ma kabłonka, tylko jest taka prosta. Naciągnął tą gumę i mówi, proszę pana, w szarży położyliśmy 17 szeregów piechoty. To znaczy położyliśmy. To znaczy, że ci biedni piechurzy uciekali przed ludźmi, którzy jechali na koniach 2 razy szybciej, 3 razy szybciej od nich. Także o ucieczce nie było mowy. Powodowali tymi końmi z wielką, że tak powiem, dokładnością. No i ścinali tych piechurów. Czyli położyli 17 szeregów uciekającej piechoty. I mówi, wie pan, potem wszyscy mieli rękę odbitą, a ja mówię, ponieważ miałem tę gumę, mówię, no to miałem rękę zdrową. Także widziałem człowieka, widziałem jakby jego oczami wojnę, która była normalną rzezią. Po prostu wybili 17 szeregów uciekającej piechoty na pustym terenie, gdzie nie można się było skryć. Jedynym sposobem obrony piechoty, ale rzadko stosowanym, zalecanym piechurom, było położyć się na plecach i wymachiwać rękami i nogami. No ale ktoś, kto ucieka, ma trudno, żeby nagle wykonał ten manewr. A to jest prawda, że jeżeli by się położył na plecach i wymachiwał rękami i nogami, żaden koń się do niego nie zbliży. No bo się boi, bo nie wie, co to jest. I wiedziony instynktem takie coś dziwne by ominął. No ale nie było dużo piechurów, którzy mogli wykonać to zalecenie, więc przeważnie ginęli. Zresztą pułkownik Rummel pokazał nam doskonałość swoich umiejętności. Wsiadł na konia i kazał jednemu z naszych statystów, żeby uciekał przed nim w niemieckim mundurze, w niemieckim hełmie i to był Frykowski. Frykowski wtedy kręcił się przy filmie i akuratnie się do nas przyłączył. Ubrał się w ten mundur i zaczął uciekać. No, jak się zaczął zbliżać koń, to on zaczął coraz bardziej uciekać, bo zrozumiał, że tak powiem, prawdziwy strach w niego wstąpił. I widziałem, jak pułkownik wzniósł się lekko na siodle i zrobił tak, ciach, i trafił dokładnie w hełm. 3 razy żeśmy to powtarzali, potem Frykowski przyniósł hełm i zobaczyłem 3 kreseczki obok siebie mniej więcej w milimetrowej odległości. Wtedy zrozumiałem, no, co to była za techniczna umiejętność, która pozwalała temu jeźdźcowi obronić się przed innymi i, że tak powiem, no, siać śmierć wokół siebie. Więc pułkownik Rummel był jedynym człowiekiem, który wprowadził nas w świat właśnie tej kawalerii, tej jazdy. Zresztą przed wojną służył w polskiej armii, dorobił się stopnia pułkownika.